Pierwszy raz miałem przyjemność poznać Heinricha Renza w roku 2001. Niejaki Tadek Nowak, mój kolega i Zygmunt Baliś zorganizowali w Polsce wyprzedaż gołębi. O ile dobrze pamiętam, to na tej wyprzedaży były gołębie Andreasa Drapy i były również gołębie Petera Trosta. Heinrich Renz na tą wyprzedaż przywiózł około 20 gołębi. Ponieważ ja już wcześniej słyszałem o Peterze Troście, nie znałem jeszcze wtedy Heinricha Renza, po raz pierwszy przedstawiono mi Heinricha Renza, że jest to opiekun gołębnika Petera Trosta. Ponieważ wtedy, w 2001 roku, ceny tych gołębi były troszeczkę większe jak obecnie, jak ceny na ówczesny czas, za które płacili hodowcy nasi polscy, prawda? Ja uznałem, że z tak wspaniałej hodowli muszę nabyć większą ilość tych gołębi Petera Trosta, ponieważ już wcześniej poznałem historię Petera Trosta, zapoznałem się z wynikami, zresztą hodowla Petera Trosta była już dwukrotnie opisywana w polskich czasopismach Dobry Lot i uznałem, żeby podnieść wyniki w swojej hodowli, należy nabyć znaczącą ilość tych gołębi, które są prezentowane i przeznaczone do sprzedaży. I to w ogóle ta aukcja skończyła się tym, że wszystkie te 21 gołębi Petera Trosta ja je zakupiłem. I do dzisiejszego dnia uważam, że był to jeden z absolutnie lepszych moich zakupów gołębi, ponieważ przez wiele lat jednym z moich najlepszych gołębi rozpłodowych był właśnie gołąb zakupiony wtedy na tej aukcji w 2001 roku. Co jeszcze ciekawe, że 3 czy 4 gołębie z tych 20, a jest już praktycznie to 16 lat temu, jeszcze są w moim gołębniku rozpłodowym i w większości moich gołębi płynie krew właśnie tych gołębi. Takie było moje pierwsze spotkanie z Heinrichem Renzem. To oczywiście było duże zaskoczenie dla w ogóle wszystkich uczestników i dla samego Heinricha Renza, że ktoś potrafił wykupić wszystkie gołębie Petera Trosta, które były przeznaczone na tą aukcję. I tak zaczęła się w ogóle moja współpraca i znajomość z Heinrichem Renzem. Myślę, że w niedalekiej przyszłości, myślę za jakiś rok czasu, wybrałem się z moimi właśnie tymi kolegami, z Zygmuntem Balisiem, redaktorem gazety Dobry Lot, i z Tadeuszem Nowakiem wybraliśmy się do Niemiec i oni namówili mnie wtedy, żeby odwiedzić Heinricha Renza. On wtedy pracował u Petera Trosta i po raz pierwszy mogłem zobaczyć, jak profesjonalnie i jaką wspaniałą opiekę gołębią robi Heinrich Renz. Już wtedy zauważyłem, że opieka jego nad gołębiami to jest rzecz absolutnie najważniejsza i najwyższy priorytet. Bo tu oczywiście byliśmy umówieni i byliśmy zapowiedziani, prawda? I przyjechaliśmy do gołębnika. Heinrich wtedy sprawował karmienie i wszystkie te zabiegi pielęgnacyjne. I oczywiście mógł to wszystko zostawić.
I ja go cały czas obserwowałem tam wtedy przy tej pracy i pomyślałem sobie, no faktycznie dla niego ta praca i to, co on robi przy tych gołębiach, jest absolutnie najważniejsze. I byliśmy tam wtedy, pamiętam, chyba ze 3-4 godziny, cały czas przyglądając się temu, co on robi, prawda? Dopóki nie skończył całkowicie pracy na cały dzień przy tych gołębiach. Co się okazało? Potwierdza się to, prawda, do dziś, że dla Heinricha opieka nad gołębiami to jest to, co dla niego jest po prostu najważniejsze i co jest kluczem do odnoszenia sukcesów. Oczywiście po tej pierwszej wizycie w Niemczech były kolejne. Druga wizyta i nawet trzecia wizyta. Przy trzeciej wizycie byliśmy wtedy z moim kolegą Józefem Wanią w Belgii. Wracając z Belgii, Heinrich Renz mówił: musisz koniecznie przyjechać do nas w odwiedziny. Peter Trost też chciałby się z tobą spotkać, jego żona. I pamiętam ten dzień, bo przyjechaliśmy późnym popołudniem, nawet troszkę spóźnieni, ale i Peter Trost, i Heinrich Renz czekali na nas. Oczywiście to spotkanie przesunęło się do późnych godzin wieczornych. I na tym spotkaniu niesamowicie wspaniała deklaracja. Nie wiem, czy to było za przyczyną Heinricha Renza, czy Petera Trosta, że chcą mi ofiarować 50 gołębi z późnych młodych z gołębnika Petera Trosta. Ja byłem niesamowicie zachwycony, bo w ogóle można było sobie pomarzyć, żeby takie gołębie zdobyć, ale taka deklaracja była. I oczywiście sprawy potoczyły się tak, że Heinrich Renz przyjechał w następnym roku również do Polski i odwiedził mnie tutaj w Tarnowie. Ja wtedy zaproponowałem mu: słuchaj, może spróbujemy i zapiszę cię tutaj do związku u nas w Polsce, do mojego oddziału i zrobimy drużynę Marek Rzepka, Heinrich Renz i będziemy wspólnie lotować. Wtedy były takie możliwości, że ja mogłem latać na dwie drużyny. Na swoją drużynę jako Marek Rzepka i na drugą drużynę Marek Rzepka, Heinrich Renz. Pamiętam, wtedy poszliśmy razem do naszego oddziału, do zarządu. Heinrich wypełnił deklarację i od razu po wypełnieniu tej deklaracji zakupił 50 obrączek, polskich obrączek. Ja nie bardzo wtedy wiedziałem, po co mu są te obrączki. Okazało się, że te obrączki były dla tych gołębi, które kiedyś obiecał mi Peter Trost. I wszystkie te obrączki, 50 sztuk, zostały nałożone na późne młode u Petera Trosta i wszystkie te gołębie Petera Trosta trafiły później do mnie, do mojego gołębnika. No to było dla mnie niesamowite i to było tak dla mnie zaskakujące, ale widać jakoś może ten fakt, że ja tak bardzo chciałem mieć w tej pierwszej aukcji te wszystkie gołębie Trosta, może Peter Trost i sam Heinrich Renz uznali, że może warto właśnie, żeby ta hodowla i te gołębie również były w Polsce i żeby również sławić i Trosta i pracę Heinricha Renza. Oczywiście nasza znajomość również się nie skończyła
na tym, bo zaprosiłem Petera Trosta tu do Polski. Peter Trost wtedy miał nadzieję, że może wejdzie na polski rynek i odwiedził mój dom. Ja z kolei w rewanżu zaproponowałem, żeby ze swoimi produktami wszedł na polski rynek. Odwiedziliśmy prezesa największej grupy skupiającej hurtownie budowlane, prezesa grupy PSB. Te rozmowy odbyły się z moim udziałem i faktycznie Peter Trost miał wejść do Polski ze swoimi produktami. No, jednak, jak to los czasem bywa złośliwy, sytuacja potoczyła się zgoła inaczej. W niedługim czasie firmę Petera Trosta przejął jego syn i on miał jakąś zupełnie inną koncepcję rozwoju firmy. Z tego co wiem, nie wiem, czy ta koncepcja akurat była do końca dobra. Natomiast bardzo polubiliśmy się po tych naszych spotkaniach z Heinrichem Rencem. Zwłaszcza, że jak drużyna została zgłoszona do współzawodnictwa, Marek Rzepka, Heinrich Renz, zaczęliśmy odnosić wspaniałe sukcesy, bo to już były gołębie z mojego własnego gołębnika, gołębie Petera Trosta, gołębie pokrzyżowane również z moimi gołębiami. I już w następnym roku sprawdziły się słowa Petera Trosta. Niestety, ale musisz sobie zdawać sprawę, że ten prezent ode mnie i moje gołębie sprawią ci bardzo dużo kłopotów. Nie będziesz lubiany i to bardzo, bo te gołębie będą fantastycznie latać i będą wyprzedzać wszystkie inne gołębie. Ja nie wierzyłem do końca w te słowa, ale niebawem to się okazało, że Peter Trost miał słowa prorocze. Bo już w następnych latach odnosiliśmy niesamowite sukcesy tymi gołębiami, zwłaszcza, że w oddziale Tarnów, to jest oddział, który skupiał około 120 hodowców, zupełnie na swoje nieszczęście lataliśmy 3 drużynami. Jedna drużyna to był Marek Rzepka, druga drużyna Marcin Rzepka, mój syn, a trzecia drużyna to był Heinrich Renz, Marek Rzepka. I w mistrzostwach w polskim współzawodnictwie jest zawsze tak, że 3 hodowców jest nagradzanych i mają tytuł mistrz, pierwszy wicemistrz, drugi wicemistrz. I przez 3 lata myśmy zdobywali wszystkie te tytuły. Począwszy w lotach gołębi starych i w lotach gołębi młodych zdobywaliśmy tytuł mistrza, pierwszego wicemistrza, drugiego wicemistrza. Co gorsze, że gołębie bardzo często robiły wiele pierwszych konkursów. I zdarzało się tak, że potrafiło przyjść pierwszych 20 gołębi na lot z 500 kilometrów, prawda, przy uczestnictwie 3500 gołębi. I myślę, że takim przełomowym rokiem to był rok wtedy, gdzie na 13 lotów organizowanych w sezonie 12 razy nasz gołąb zdobył pierwszy konkurs. I to wydaje mi się, to był taki zupełny ewenement w skali chyba kraju i w skali Polski, gdzie można było osiągać takie wspaniałe wyniki. Natomiast
czara goryczy u tych hodowców przelała się wtedy, gdy w lotach gołębi młodych, z pierwszego lotu to było jakieś 150 kilometrów, z pierwszego lotu zameldowało się w naszym gołębniku pierwszych 80 gołębi. Jeden gołąb był hodowców z oddziału, liczącego oczywiście 120 hodowców, i później dalej do 150 miejsca były nasze gołębie. One wtedy zrobiły 90% konkursów i hodowcy po sezonie lotowym zwołali zebranie i przegłosowali, że więcej z nami nie będą latać, i w głosowaniu uznali, żeby nas pozbawić członkostwa w oddziale. I tak się niestety stało, że zostaliśmy pozbawieni przynależności do naszego klubu. I Heinrich Renz, i ja, i mój syn. Na szczęście sąsiedni oddział, ponieważ nasze miasto Tarnów ma ponad 240-250 członków. W starym oddziale było 120, w nowym oddziale było około bodajże 100 członków i myśmy przeszli do nowego oddziału. Na szczęście oni nas przyjęli. Oni nas przyjęli i jeszcze z nami, z naszej sekcji, z naszego punktu wkładań, za nami poszli jeszcze inni hodowcy. Ponieważ uznali, że takie postępowanie w ogóle z nami nieuczciwe za nasze dobre wyniki, żeby nas wykluczyć z naszego oddziału, moim kolegom się nie bardzo do końca to spodobało i również przeszli do nowego oddziału. Od kilku lat lotujemy już w całkiem nowym oddziale, bo też były takie głosy, że może ten stary oddział to był jakiś oddział, gdzie są słabi hodowcy i może my osiągamy takie wyniki. Natomiast po przejściu w pierwszym roku do nowego oddziału zrobiliśmy jeszcze lepszy wynik, bo ja w pierwszym, bodajże w drugim roku zostałem mistrzem regionu. Zostałem najlepszym hodowcą na 10 250 hodowców. I również mieliśmy loty, gdzie bardzo dużo mieliśmy pierwszych miejsc i pierwszych nagród. Także taka była właśnie historia. Natomiast niestety ten nowy oddział już się nie zgodził na przyjęcie Heinricha Renza do tego nowego oddziału. I musieliśmy latać tylko na dwoma drużynami, czyli Marek Rzepka i mój syn Marcin Rzepka miał swoją drużynę. Natomiast nasza przyjaźń z Heinrichem Renzem, ona absolutnie trwała nieprzerwanie. Heinrich Renz lubiał co jakiś czas odwiedzać Polskę. Tutaj się bardzo dobrze czuł. Bardzo lubiał też przyjeżdżać na wystawy. Często też z Heinrichem Renzem te krajowe wystawy gołębi w Polsce. Również na te wystawy przyjeżdżali też koledzy Heinricha Renza. Ta atmosfera mi się bardzo podobała. W 2010 roku na tej feralnej wystawie Heinrich również postanowił mnie odwiedzić i byliśmy właśnie tego dnia wspólnie na moim stoisku. Wtedy, gdy nastąpiła ta katastrofa w Katowicach, dosłownie niedługo przed zamknięciem tą halą, staliśmy w gronie moich kolegów. Wspólnie z nami był Heinrich Renz,
Henk de Werd. W tym momencie prowadziliśmy jakąś bardzo ożywioną dyskusję, gdy ta hala na skutek licznego śniegu na niej nie ściągniętego uległa całkowitemu zniszczeniu i przywaliła nas. 4 godziny leżeliśmy właśnie pod tą halą. Ja, moi koledzy, moi pracownicy, Marcin Bochenek, Andrzej Figma, Heinrich Renz, Józef Wania. Natomiast najbardziej poszkodowany z nas wszystkich był Heinrich Renz. On miał taką ciężką, stalową belką przygniecione nogi, był pokiereszowany i przez te całe 4 godziny niesamowicie się męczył, wydawał jęki. Ja byłem pewien obaw, czy on przeżyje. Ja też w tej katastrofie ucierpiałem, bo miałem cały bark rozbity i połamany. Na drugi dzień przeszedłem skomplikowaną operację w szpitalu. Natomiast Heinrich Renz był w zupełnie innym szpitalu i po kilkunastu dniach został przetransportowany do Niemiec. W sumie przebywał prawie ponad rok w szpitalach. Przeszedł bardzo dużo skomplikowanych operacji, bo około 28. Do dzisiejszego dnia odczuwa skutki tej tragedii, która nas spotkała. Cała ta sytuacja z Heinrichem Renzem jeszcze bardziej nas w jakiś sposób zbliżyła i przez cały czas my utrzymywaliśmy z Heinrichem Renzem kontakty. Ja stosunkowo nie mówię dobrze po niemiecku, ale często jestem w stanie zrozumieć te takie terminy, które dotyczą gołębi, prawda? I Heinrich bardzo często starał również mi się pomagać i doradzał mi, wręcz pewne rzeczy korygował. I myślę, że tutaj ta współpraca przyniosła niesamowicie wymierne po prostu korzyści. Myślę, że przez cały ten okres od tego 2005 roku naszych odwiedzin Heinricha w Polsce i moich w Niemczech, to myślę, że było nawet i kilkadziesiąt. Również muszę wspomnieć o takim fakcie, że Heinrich Renz kiedyś był organizatorem wspólnych gołębników. Organizował takie wspólne gołębniki w Niemczech 2 razy. Również mu się zamarzyła idea taka, żeby zrobić taki wspólny gołębnik w Polsce. Ja wtedy też włączyłem się troszkę do tych prac i faktycznie ten gołębnik powstał. W tym gołębniku chyba przez 2 kolejne lata były organizowane zawody ze wspólnego gołębnika. W tym gołębniku były organizowane Mistrzostwa Świata. W tym roku, kiedy w Polsce była olimpiada w Poznaniu i później w jakiś sposób ze względu i na chorobę Heinricha i z kolei ten gołębnik zaprzestał działalności. Ale to też był jeden z epizodów, gdzie Heinrich Renz tutaj bardzo czynnie się włączył do uczestnictwa w tym sporcie hodowli gołębi pocztowych w Polsce. Co jeszcze? Na pewno troszkę Heinrich zmienił myślenie i podejście do gołębi, ponieważ mnie i w ogóle większości hodowców zawsze się uważa, że tylko jak się kupi wspaniałe gołębie, to od razu sukcesy przyjdą i będzie się osiągać wspaniałe mistrzostwa. Okazuje się, że tak niestety nie jest, bo bardzo dobre gołębie to jest tylko jeden element z tej układanki. Żeby odnosić sukcesy, to
równie ważnym, a może nawet i ważniejszym elementem jest to, żeby te gołębie miały wspaniałą opiekę. I to uświadomił mi Heinrich Renz, że bez tej opieki to niestety nie będzie można odnosić żadnych, ale to żadnych sukcesów. I to, co nie wszyscy hodowcy rozumieją, to, co Heinrich zawsze to powtarza, że nie da się zacząć opiekować gołębiami na tydzień przed sezonem i będzie się odnosić świetne wyniki, że opieka nad gołębiami to jest praca wieloletnia. I to jest praca nad gołębiami rozpłodowymi, które muszą być fenomenalnie, świetnie przygotowane do tego, żeby wydać wartościowe potomstwo. To również jest ciężka praca nad tymi gołębiami młodymi, które się już odchowa, żeby one się w sposób właściwy rozwinęły i były zdolne do tych najwyższych wyczynów. I później już wieloletnia praca nad stadem lotowym, która niestety musi trwać nieprzerwanie cały rok. I najważniejszy moment, jeżeli rozpoczynamy przygotowania do sezonu następnego, to jest praca, gdy zakończymy sezon poprzedni. Myślę, że Heinrich mi to po prostu uświadomił, że ta ciężka praca powinna się zaczynać zaraz po zakończeniu lotów. Gołębie powinny mieć wtedy najlepszą opiekę, powinny być przygotowane do procesu pierzenia, cały proces pierzenia, cały proces zimowany i wszystkie zabiegi, które są niezbędne, muszą być. I to myślę, że oczywiście ja też wiele rzeczy wiedziałem i sporo rzeczy wiedziałem, ale Heinrich w naszych rozmowach zawsze pytał, czy aby to było zrobione, czy to było zrobione, czy to było dopilnowane. Czyli była to taka, jakbym powiedział, dodatkowa motywacja. I co jeszcze zauważyłem? Że Heinrich Renz na pewno rozróżnia, które gołębie są dobre, które mają predyspozycje. Natomiast absolutnie zauważyłem, nie zwraca specjalnie uwagi na rodowody i śmieje się wręcz z wielu hodowców, którzy patrząc na rodowody i zachwycają się tymi wspaniałymi papierami i mówi, że to są wszystko bzdury. Gołąb musi być świetnie zbudowany, musi mieć świetnych potomków w swoich rodowodach, ale jeżeli ten gołąb nie będzie miał tej wspaniałej opieki, to trzeba zapomnieć o w ogóle sukcesach i o wynikach tego gołębia. Prawda? I tutaj absolutnie w tym momencie się całkowicie z nim zgadzam. Później nasze kontakty w jakimś czasie na chwilę się rozeszły, ponieważ Heinrich Renz podjął pracę u pana Brillhorsta. Ja nawet miałem przyjemność być tam zaproszony, oglądałem te gołębniki. Nie wiem, tam doszło do jakiegoś spięcia. Możliwe, że tam Heinrich był posądzony, że jakieś gołębie, nawet tutaj do Polski były. Ja w tym okresie miałem tak fantastyczne gołębie, że nawet nie potrzebowałem żadnych gołębi, ani od Heinricha. Zresztą miałem tak wspaniałe gołębie od Petera Trosta, które osiągały już, myślę, jedne z najwyższych w ogóle wyników w Polsce. Dlatego jak tutaj doszło do konfliktu Heinricha Renza z panem Brillhorstem, Heinrich już wtedy myślał, żeby może zacząć wspólnie w Polsce lotować, ale to się jeszcze nie stało.
Dostał propozycję wyjazdu do Chin i tam w Chinach przebywał przez bodajże 3 lata. Ten kontakt wtedy miałem bardzo słaby z nim. Rozmawialiśmy przez okres tych 3 lat 1 rok, ponieważ Heinrich nawet namówił mnie, żeby wziąć udział we wspólnym gołębniku organizowanym tam w Chinach. Posłaliśmy nawet te gołębie do Chin. Nawet mieliśmy tam pewne sukcesy, ale ten kontakt z racji tej odległości był dosyć słaby i po prostu no nie miałem takiego dobrego kontaktu wtedy z Heinrichem. Sprawa zmieniła się po powrocie, jak się troszkę tam zdrowie Heinricha Renza pogorszyło. On oczywiście chciał kontynuować swój pobyt w Chinach, natomiast jego żona i córka kategorycznie się temu sprzeciwiły i powiedziały tak: absolutnie do Chin nie możesz jechać, co najwyżej mógłbyś pojechać do Polski i tutaj wspólnie pracować przy gołębiach z Markiem Rzepką. Ja wtedy nie bardzo rozumiałem, dlaczego Heinrich w tak, powiedziałbym, kiepskim stanie zdrowia on lubi pracować, dlaczego on tak lubi pracować przy tych gołębiach i dlaczego jemu to jest potrzebne. Dziś, po 3 latach, gdzie już 3 lata bez mała przebywa w Polsce i 3 lata z nim współpracujemy, ja dziś rozumiem. No. Dla niego te gołębie, tak jak w ogóle zauważyłem jeszcze wtedy w Niemczech, to jest absolutnie największa pasja. To jest to, bez czego on nie może żyć. Prawda? I on tego potrzebuje po prostu na co dzień. I teraz rozumie, dlaczego on lubi tutaj przebywać, dlaczego lubi się opiekować tymi gołębiami, ponieważ to jest dla niego całe życie. Całe życie. Co jeszcze? Heinrich oczywiście sam nie może wykonywać w tym momencie wszystkich prac, dlatego ma zawsze oddelegowanych do pomocy 2 lub 3 pracowników. Co muszę powiedzieć, przez ten okres 3-letniej pracy zmieniło się już kilku pracowników, którzy z nim współpracowali, bo Heinrich jest niesamowicie wymagający. I to trzeba po prostu powiedzieć, jest niesamowicie wymagający. Jeżeli ktoś nie stosuje się do jego poleceń, do jego wytycznych, automatycznie dochodzi do sprzeczek, dochodzi do awantur i wtedy niestety musimy zmienić kolejnego pomocnika i opiekuna do gołębi, z którym Heinrich współpracuje. Mieliśmy już chyba ze 3 lub 4 takie zmiany. W chwili obecnej teraz dopiero Heinrich jest zadowolony z osoby, która z nim współpracuje i wykonuje te wszystkie zabiegi pielęgnacyjne pod nadzorem Heinricha Renza. I co jeszcze trzeba podkreślić? Bo wielu ludzi oczywiście zarzuca i mnie, i hodowcom, że nasze gołębie tak wspaniale lecą, bo tam jest Heinrich Renz, on stosuje jakieś takie dziwne sztuki, dziwne zabiegi. Niektórzy nawet podejrzewają, że tam może nawet jakieś substancje niedozwolone i to wszystko. No to jest absolutnie kompletna bzdura. To wszystko, te wszystkie domysły i te wszystkie podejrzenia. I ja dziś z perspektywy wieloletniej współpracy i z tego, co ja obserwuję, to sukcesem jest to,
właśnie ta codzienna, ciężka praca przy gołębiach. To jest to, że te gołębniki są codziennie, dwukrotnie wyczyszczone, że gołębie o określonych porach mają podane pożywienie, że wszystkie pojemniki na wodę są czyszczone, dezynfekowane i tak jest codziennie. I powiedziałbym, że właśnie ta praca, taka solidna praca i gdzie nie ma żadnej taryfy ulgowej, dopiero przynosi te efekty. I tu nie ma żadnych jakichś takich wielkich tajemnic, prawda? Tylko wielką tą tajemnicą jest ta ciężka praca. Oczywiście, że też patrzymy, co dzieje się na rynku i patrzymy, w którym kierunku, zarówno Heinrich Renz, jak i ja, patrzymy, w którym kierunku idą tendencje, jeżeli chodzi o karmienie, o używanie takich lub innych karm. Zawsze staramy się wybierać te absolutnie najlepsze. Również patrzymy, co dzieje się w kwestii suplementów dla gołębi. I ja w tej chwili absolutnie wierzę w to, w co właśnie tutaj Heinrich mówi, że nie ma jakichś ekstra substancji, ekstra środków. Gołębie, podobnie jak ludzie czy sportowcy, muszą mieć podobną opiekę. Czyli muszą mieć dostarczone dobre pożywienie, czyli tą dobrą karmę o określonym składzie. Muszą mieć podane wszystkie witaminy i suplementy po locie, prawda? I to, co Heinrich mówi, muszą mieć naprawdę dobrej i wysokiej klasy podane minerały. I to jest ta cała tajemnica. Nie ma żadnych cudownych środków, nie ma jakichś ekstra rzeczy, jakichś specjalnych motywacji. To wszystko jest bzdura. Ważnym elementem jest właśnie ta ciężka, codzienna i solidna praca przy gołębiach. I to dopiero daje dobre wyniki. Jeżeli to się jeszcze połączy z dobrymi gołębiami, to osiąga się właśnie takie cele. A te cele są takie, że na przestrzeni praktycznie od 2009 do 2017 nasze gołębie zdobyły 69 razy pierwszy konkurs. I to w ilości bardzo dużej ilości gołębi startujących. Czyli z reguły jest to 2000, 3000, 1700. Nasze gołębie pierwsze nagrody zdobywają nawet z dalekich lotów 750, 850 i najmniejsza ilość gołębi uczestniczących w tych lotach to jest 700, 800 gołębi. I pomimo tak dużej i licznej konkurencji, nasze gołębie w tym okresie od 2009 do 2017 zdobyły tak liczną ilość pierwszych nagród, 71 razy drugą nagrodę i 62 razy trzecią nagrodę. Prawda? Czyli to pokazuje, jak nasze gołębie potrafią wspaniale latać, jak potrafią wyprzedzać inne gołębie. Oczywiście to nie jest tak, że w każdym locie, bo jednak są pewne uwarunkowania, jest różny wiatr, prawda? I to są tylko gołębie. Także myślę, że ta współpraca ostatnich lat przynosi również dobre wyniki,
bo właśnie w tym roku zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. To jest w kategorii C, to jest długi dystans. To są loty powyżej 500 kilometrów. I żeby zdobyć właśnie takie mistrzostwo, trzeba mieć 3 gołębie, które zdobyły 3 razy fantastyczne miejsce w locie powyżej 500 gołębi z najlepszymi koeficjentami. Nasze 3 gołębie po 3 konkursów w sumie miały koeficjent 27,79. To jest naprawdę już świetny koeficjent i żeby każdy z tych 3 gołębi musi być absolutnie w ścisłej czołówce przy dużej konkurencji. Również tutaj w zawodach w naszym okręgu absolutnie w ostatnich latach i również w roku ostatnim zdobywamy praktycznie wszystko, co jest możliwe do zdobycia, bo w regionie Kraków to jest 10 250 hodowców, też tytuł mistrza regionu, podobnie jak bodajże w 2011, gdzie w kilku konkurencjach na szczeblu regionu, to jest przy współudziale 10 250 hodowców, też zdobywaliśmy kilka tytułów mistrzowskich. W tym roku w okręgu Tarnów, gdzie w okręgu jest 7 oddziałów liczących powyżej 100 hodowców, to jest około 550, myślę, że nie przekracza to 600. Zdobyliśmy mistrza okręgu, ja zdobyłem swoją drużyną, mój syn Marcin zdobył 2. miejsce, wicemistrza okręgu we współzawodnictwie Prestiż, gdzie na każdy lot musimy wytypować 10 gołębi i jak najwięcej z tych 10 umieścić w konkursie, czyli jest to współzawodnictwo 10/10. Również zdobyliśmy mistrza i wicemistrza, mistrza w okręgu, w Generalnym Mistrzostwie Polski, w kategorii krótki dystans pierwszego wicemistrza, w kategorii B średni dystans w okręgu mistrza, w kategorii M maraton, to są loty 750 km, mistrza, wicemistrzostwa w okręgu, czyli 2. pozycja w okręgu na 550 lotach gołębi młodych. I też jesteśmy z tego wyniku zadowoleni, że jest to tylko wicemistrz, bo też nie możemy zdominować, bo dojdzie do tego, że nikt nie będzie z nami chciał latać w przyszłym sezonie. Także w ogóle na te wyniki to wiele czynników tutaj wpływa, bo oprócz tego, że mamy tutaj tą wspaniałą opiekę, wspaniałe karmy, wspaniałe suplementy, to jeszcze te gołębie, które, tak jak wspomniałem, mamy całą bazę gołębi od Petera Trosta, mamy całą bazę gołębi od Hansa Grzesika z Niemiec, który również należy do czołówki hodowców w Niemczech. Mamy gołębie Rolanda Faber, z którym się wymieniamy gołębiami, z którym często jeździliśmy po wszystkich czołowych gołębnikach. Oglądaliśmy te wspaniałe hodowle, te wspaniałe gołębie. Dokonywaliśmy też zakupów spektakularnych u Benny Stevenik, u Dirk van Dijk, u Kopmana i u wielu innych, u Johnny Jan Beck i wielu innych wspaniałych hodowców, u Andrasa Drapy. Te wszystkie gołębie, Josa Verkamena, te wszystkie gołębie są u nas testowane. Po nich wyhodowujemy młode. Niestety po 2 latach, jeżeli dane gołębie nam się nie sprawdzają, muszą z tego gołębnika odejść. Taka jest prawda, taką zasadę wyznajemy.
i tą zasadę stosujemy do dziś i ją będziemy stosować. Natomiast co roku staramy się najlepsze gołębie lotowe, które osiągają ponadprzeciętne wyniki, jak na przykład 2 lata temu druga samica w Polsce, w ubiegłym roku 5. samica w Polsce. I wszystkie te gołębie, które w skali krajowej, w skali okręgu zdobywają świetne wyniki, to przeznaczamy je do rozpłodu, bo to są gołębie, które zostały wyhodowane z naszych najlepszych sprowadzanych gołębi i one stanowią w tej chwili taką, bym powiedział, najtrwalszą i najlepszą bazę rozpłodową naszych gołębi. A propos tego jeszcze, jak w ogóle zaczęła się moja historia z gołąbkami, to ja, będąc małym jeszcze dzieckiem, mając 5 lat, na każde wakacje jeździłem do mojej babci, 40 kilometrów stąd, do Bochni, to jest w połowie drogi między Tarnowem a Krakowem. I w domu mojej babci na strychu były gołębie. Wszystkie gołębie koloru niebieskiego. I to były gołębie po moim dziadku, który uwielbiał gołębie pocztowe, był zamiłowanym hodowcą, nie należał do związku, ale bardzo intensywnie te gołębie trenował i te gołębie wywoził na loty. Był maszynistą na parowozie, prawda? Czyli on jeździł pociągami, kierował tymi pociągami parowymi i na każdy taki wyjazd zabierał, czy to był na wschodnią, czy zachodnią stronę, zabierał gołębie do teczki i wypuszczał je, prawda? Czyli sam sobie organizował te loty. Z tego, co mi opowiadała mój tato i moja babcia, to miał taką żelazną zasadę, że nie uznawał żadnych innych gołębi, tylko niebieskie gołębie i nie mogły te gołębie mieć żadnych innych wtrąceń, prawda? Żadnych białych piór na plecach, ani w lotkach. Taką miał zasadę i tylko niebieskie gołębie. Miał jeszcze kolejną zasadę. Jeżeli przebywał w domu, a pojawił się jaszcząb wokół domu, to zawsze wszystkie gołębie wypuszczał na pole i zmuszał te gołębie do lotu, żeby słabszego gołębia jaszcząb mu zabrał, bo mówi, że gołąb musi być w takiej świetnej kondycji, on musi tak świetnie być predysponowany, że on się nie ma temu jaszczębiowi dać złapać. Ponieważ mój dziadek zmarł w 49, ja się urodziłem w 55 roku, nie miałem już okazji go poznać, ale te gołębie przetrwały. Moja babcia je pielęgnowała jako pamiątka po moim dziadku i te gołębie były w domu mojego ojca i u moich dziadków do śmierci babci. Ja przyjeżdżałem na te wakacje, ponieważ babcia bardzo broniła, żeby tych gołębi nie płoszyć, żeby ich nie łapać. To był taki troszkę owoc zakazany i może dlatego te gołębie wywarły, a może coś też z tych genów do mnie przyszło. Niezależnie od tego brat mojej mamy też był hodowcą gołębi całe życie i ponieważ ja urodziłem się w Tarnowie i mieszkałem w Tarnowie, ponieważ moja mama z kolei pochodziła z Tarnowa i dosłownie 200 metrów od mojego domu mój brat mojej mamy chował te gołębie i tak przy tych gołębiach człowiek wzrastał i z tymi gołębiami jestem już grubo od ponad 50 lat. Oczywiście najpierw to były gołębie może mniej wartościowe, ale z biegiem lat nabywało się coraz lepsze gołębie, coraz lepsze, dochodziło się do coraz lepszych gołębi. Ja skończyłem szkołę wyższą w Krakowie, Akademię Górniczo-Hutniczą i również w czasie pobytu na studiach
w moim domu te gołębie przebywały, musiałem je tam zaopatrzyć na dłuższy okres czasu. Przyjeżdżałem tylko raz albo 2 razy w tygodniu w Krakowie, żeby zapewnić im opiekę, ale mimo wszystko przez ten okres studiów też te gołębie były. I jak ożeniłem się z moją obecną żoną, to postawiłem warunek, że owszem, tak, ale musi mnie przyjąć z całym dobrodziejstwem również z moimi gołębiami, bo ja po prostu te gołębie chowałem, będę je chował i tak już zostanie. I moja żona może w pierwszym tym okresie może nie była tak przeciwna, ale w tej chwili, gdy ja i mój syn Marcin to lubimy, co robić, ona też w tej chwili bardzo lubi te gołębie, interesuje się wynikami, bardzo często lubi patrzeć na loty, często też pomaga segregować naszą dokumentację i myślę, że to jest takie bardzo fajne i sympatyczne, że żona nie jest wrogiem, a wręcz sprzyja nam temu hobby. Ja myślę, że wiele dobrego w życiu, co mnie się przydarzyło, to właśnie przez te gołębie, bo jednak ten okres studiów człowiek przetrwał i przyjazd do domu to był taki odpoczynek, taka troszkę satysfakcja, może nawet motywacja do pracy. Później oczywiście założenie firmy w 1983 roku i też ciężka praca, budowa domu, rozbudowa firmy i firmę, którą zacząłem budować od jednej osoby, w której byłem tylko ja zatrudniony. Później były 2 osoby, 3 osoby i tak się to wszystko rozrastało. Ale ja myślę, że taka determinacja to było to, że miałem ciekawe hobby, prawda? I zawsze po jakiejś ciężkiej pracy człowiek wracał do tego hobby, mógł się całkowicie wyciszyć, całkowicie mógł się człowiek zrelaksować i był naładowany energią do dalszej pracy. Dzisiaj firma Polmark zatrudnia 300 osób. I to jest firma, która zajmuje się produkcją osprzętu elektroinstalacyjnego. Jest jednym ze znaczących producentów w Polsce. Natomiast kilkanaście lat temu ja wpadłem na pomysł, żeby powiązać hobby z tym biznesem i poszerzyłem troszkę profil produkcji tej firmy. Zrobiłem wydział, który zajmował się produkcją elektroniki dla gołębi. Czyli pierwszym takim produktem to był system do konstantowania, ponieważ uznałem, że skoro w Niemczech są produkowane systemy, w Belgii, dlaczego nie ma być produkowany system w Polsce? I tak powstał już kilka lat temu system Vision. System ten ma wszelkie certyfikaty i wszelkie dopuszczenia FCI. Jesteśmy zapraszani na wszystkie spotkania producentów systemów. Nasze systemy i obrączki mają certyfikaty FCI i to uważam za jeden z większych sukcesów. Oczywiście ten asortyment, pierwszym elementem był Vision, drugim elementem w naszym programie produkcyjnym były regulatory do warunków środowiskowych w gołębnikach, czyli regulatory temperatury w gołębnikach, regulatory oświetlenia i przez te ostatnie kilka lat nasz profil produkcyjny niesamowicie się wzrósł w tej zakresie. W ogóle przy produkcji asortymentu dla gołębi i dla innych hobbystów pracuje w tej chwili około 50 osób. Jest to już też znaczący przychód dla firmy. Te wszystkie produkty, które my produkujemy i akcesoria, są sprzedawane w tej chwili do 150 krajów.
Jeżeli chodzi o kraje europejskie, to prawie wszystkie kraje kupują od nas te produkty. Bardzo dużo krajów afrykańskich. Maroko, Libia, Kuwejt, Izrael, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Republika Południowej Afryki. W sumie w tej chwili Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina, Białoruś. Myślę, że w tym momencie ponad 150 krajów kupuje nasze produkty i oczywiście nie sprzedajemy to na zasadzie jakichś pojedynczych sprzedaży, tylko sprzedajemy to w ilościach po prostu hurtowych. Dzięki tej produkcji miałem przyjemność poznać się z wieloma wspaniałymi hodowcami, z wieloma producentami bardzo różnych artykułów do hodowli gołębi. Między innymi miałem przyjemność poznać pana Petera Klausa. Od 2 lat współpracujemy z firmą Klaus. Stosujemy z powodzeniem te produkty i tu jesteśmy bardzo, ale to zadowoleni, bo widzimy, że te efekty z roku na rok są coraz lepsze. Myślę, że kolejny rok przyniesie kolejne sukcesy, jeżeli tylko zdrowie nasze po prostu pozwoli na kontynuowanie tej hodowli. Czy coś może jeszcze by trzeba było dodać, czy jak panowie tam uważacie? Es war super. Tak? Das war. Cały przekrój, prawda? Sekunde. Wollen Sie noch irgendwas sagen? Noch irgendwas? Ist Ihnen noch was eingefallen? Pan chce coś specjalnie mówić jeszcze? Nie, ja może bym jeszcze tylko dodał o moim synie Marcinie, bo troszkę za mało powiedziałem może, proszę. Ja. Noch über Marcin Rzepka sprechen. Ja, da drüben sind sie gezeigt, ja. No. Ja? No, z przyjemnością muszę również podkreślić to, że bardzo w hodowlę gołębi zaangażował się mój syn Marcin, który stanowi dużą pomoc w mojej hodowli. Oczywiście u nas jest tak, że są 2 drużyny, Marcin Rzepka, Marek Rzepka, ale my to absolutnie robimy wspólnie. Gołębie rozpłodowe oczywiście są wspólne. To nie jest tak, że część gołębi jest Marcina, część moich. Marcin ma swoją drużynę, którą oczywiście wybieramy. Ja mam swoją drużynę. Natomiast Marcin bardzo, ale to bardzo zaangażował się w prace związane z wszelką dokumentacją hodowli. Prowadzi bardzo skrupulatnie rodowody gołębi. Marcin prowadzi wszelkie statystyki osiągnięć, które gołębie osiągają. Marcin bardzo lubi dokumentować zdjęcia wszystkich gołębi, które osiągają fenomenalne wyniki. Marcin prowadzi różne statystyki. Na przykład po którym naszym samcu jest dużo dzieci, które plasują się w pierwszych 10 w konkurencji oddziałowej, które plasują się w pierwszych 20. I tak ustawia hierarchię najlepszych lotników kolejno aż do którejś tam pozycji. Podobnie również z samicami. Która samica jest najlepsza w rozpłodzie, która ma najwięcej dzieci, które latają w przodzie. No chciałem powiedzieć, że Marcin również jeździł po wielu europejskich zawodnikach ze mną
i przy mnie wiele się uczył. Jak mają być gołębie zbudowane, na jakie elementy trzeba zwracać uwagę. I co mnie martwi, że w tej chwili Marcin mnie już troszkę krytykuje, ponieważ często ogląda nasze gołębie i pierwszą rzecz, jeżeli ja dokonam jakiegoś zakupu gołębia z jakiejś fenomenalnej linii, z jakimś fenomenalnym rodowodzie, to Marcin mówi: i po co to kupiłeś, jak my mamy lepsze gołębie? Po co to kupiłeś? Musisz teraz te gołębie poprawiać, żeby z tym rodowodem wychować gołębie właśnie o podobnej budowie i podobnych walorach jak nasze. Mówi: po co to kupujesz? Także Marcin właśnie mnie pod tym względem krytykuje, a ja z kolei uważam, że co roku trzeba coś nowego wprowadzić do gołębnika. 2 lata temu mój kolega z Niemiec, Johann Reinert, podarował mi 30 gołębi i oczywiście ja troszkę powątpiewałem, czy to faktycznie są świetne, bo on mnie namawiał, że to są naprawdę świetne gołębie. To jest taki stary sort gołębi Hausmann. To są gołębie, które robią bardzo dużo konkursów i są wytrzymałe. Spróbuj je włączyć, spróbuję najpierw spróbować. On mówi: chciałbym zobaczyć, jak w twojej hodowli, w twoim główniku te gołębie się będą sprawdzać. I co się okazało, że faktycznie te gołębie są bardzo dobre, bardzo uparte, prawda? I co ciekawe, że w tym roku najlepszy gołąb w naszym oddziale to jest oryginalny gołąb od tego Johanna Reinarta z niemiecką obrączką, czyli miał rację. I ja mówię, że czasem nie do końca te słowa Marcina są takie, żebyś nie kupował więcej, prawda, bo nie ma lepszych. Natomiast te wszystkie próby, które ja dokonuję co roku, to jednak zawsze przynoszą jakieś rezultaty i zawsze coś nowego do tej hodowli wnoszą, prawda? Myśmy doszli już do takiego etapu, jeżeli chodzi o gołębie i gołębie rozpłodowe, że absolutnie wszystkie gołębie, które się pojawiają wśród olimpijczyków, wśród największych hodowli na świecie, my w bazie swoich gołębi je wszystkie mamy, prawda? Z tych absolutnie najlepszych gołębi. To jest to właśnie, że ja mimo wszystko to zawsze każdego roku kupowałem. W ostatnich latach to nie jest więcej jak 5-10 gołębi, ale były takie lata, co przez rok potrafiłem przywieźć 100 gołębi, prawda, z Belgii bądź z Holandii, dokonać selekcji z całej setki i pozostawiłem 2 lub 3 po 2 latach do dalszej hodowli. Myślę, że to wszystko przyniosło po prostu do tego, że w tej chwili nasze gołębie są bardzo wartościowe, osiągają naprawdę dobre wyniki, również bardzo dobre wyniki na wspólnych gołębnikach. W 2013 na derby Arona Teneryfa wygraliśmy hotspot, wygraliśmy samochód. Oczywiście ten samochód przypadł w udziale Marcinowi, ponieważ młody chłopak, pomyślałem sobie, żeby go może bardziej jeszcze zaszczepić do hodowli gołębi pocztowych. Ten samochód dostał w prezencie. Druga nagroda WG Krakus, druga nagroda Frankenland Derby w Niemczech, 4. nagroda na Mistrzostwach Świata w Wilczej, 6. nagroda w Ostenrennen w 2012. No wiele czołowych nagród na wspólnych gołębnikach. Ja tu mam w głowie chyba bodajże 42 takie ważne pozycje na wspólnych gołębnikach. Myślę, że tu nie ma co zanudzać. Natomiast no myślę, że cała ta nasza praca, cała działalność z Heinrichem Rencem
To, że się przyjaźnimy z wieloma hodowcami, tak jak wspomniałem, czy z Grzesikiem, czy z Reinertem, czy z Rolandem Fabrem, czy nawet z Dirkiem Van Dijkiem, przyniosło w efekcie to, że jesteśmy już tak przez te ostatnie 10 lat chyba ponad 100 albo nawet i 150 różnych tytułów mistrzowskich na różnych szczeblach i to jest chyba największa satysfakcja, a ostatnia właśnie to zdobycie mistrza Polski, to jest właśnie tytuł najlepszy na 43 000 hodowców, co można sobie tylko, że tak powiem, no, pomarzyć i nigdy nie myślałem, że mnie coś takiego spotka, ale widocznie może przyszedł czas, żeby jeszcze ten tytuł zdobyć, bo tego tytułu nam tylko brakowało.